W dzisiejszym filmie zapraszam Was do Chełmna. Zobaczymy m.in. basztę panieńską, która ma nazwę od pobożnych panien chroniących duchowych skarbów miasta, kościół świętego Jakuba Starszego i świętego Mikołaja, jest on dawną perłą franciszkanów, piękny, renesansowy ratusz z prętem chełmińskim, czyli miarą z czasów krzyżackich, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kryje on w sobie relikwie świętego Walentego czy bramę grudziącką, którą przed zniszczeniem uratowała dobudowana kaplica. Witajcie w Chełmnie, gdzie historia splata się z miłością jak w romantycznej balladzie. Dawno temu, w XI wieku, Piastowie wznieśli to gród na wzgórzu strzegący północnych granic Polski. Ale prawdziwa magia zaczęła się w 1228 roku, gdy krzyżacy zajęli tę ziemię i uczynili Chełmno stolicą swojej komandorii. 5 lat później wielki mistrz zakonu nadał miastu wraz z Toruniem prawa miejskie. To słynne prawo chełmińskie, które jest odmianą magdeburskiego, stało się wzorem dla ponad 200 miast i 1000 wsi. Gwarantowało wolności, dziedziczną ziemię i nowoczesny porządek, czyniąc Chełmno wzorem średniowiecznej urbanistyki. Dlaczego Chełmno to miasto zakochanych? Bo od wieków w farze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny spoczywa relikwia świętego Walentego, patrona miłości. Wystawiona publicznie ponad 20 lat temu, zainspirowała walentynki chełmińskie. W XIII wieku Chełmno budzi się do życia pod rządami krzyżaków. W miejscu drewnianych wałów znoszą się potężne ceglane mury obronne. Od połowy XIII do połowy XIV wieku, otaczając miasto na ponad 2 kilometry, z basztami i bramami jak Grudziącka. Te mury nie tylko chroniły przed wrogami, ale i świadkowały burzliwej historii, podwyższane w XVI wieku za zgodą króla Zygmunta Augusta, przetrwały wojny i oblężenia. Dziś to jedne z najlepiej zachowanych średniowiecznych obwarowań w Europie. Spacerując po nich, można poczuć oddech dawnych wieków. Baszta panieńska to gotycka strażniczka z XIV wieku, zbudowana przez krzyżaków jako część murów obronnych. Nazwa pochodzi od pobliskiego klasztoru benedyktynek, gdzie pobożne panny chroniły duchowe skarby miasta. Ta prostokątna wieża odpierała najeźdźców, a po wiekach, odbudowana na początku XX stulecia, stała się siedzibą Bractwa Rycerskiego Chorągwi Ziemi Chełmińskiej. W latach 1280–1290 wzniesiono ten skromny ceglany kościół Ducha Świętego jako świątynię szpitalną. Służył chorym i ubogim pod opieką zakonu krzyżackiego i duchaków. W XIV wieku przedłużono go i dodano potężną 5-kondygnacyjną wieżę, która góruje nad okolicą. Przez wieki zmieniał oblicze. W 1694 roku zajęły go siostry miłosierdzia, ale w XIX wieku stał się magazynem wojskowym. Po remontach w 1993 roku wrócił do życia. Dziś to miejsce Bractwa Rycerskiego Chorągwi Ziemi Chełmińskiej, gdzie co roku w zesłanie Ducha Świętego odprawiana jest msza. Kaplica świętego Marcina to gotycki klejnot z XIV wieku, najmniejsza i najmłodsza ceglana świątynia w mieście. Początkowo służyła Polakom, potem Niemcom, a w niepodległej Polsce żołnierzom. Jej skromne mury kryją wieki tajemnic. Baszta prochowa pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku. Początkowo otwarta na miasto, w XVI wieku zyskała 4. ścianę, by chronić zapasy prochu. Legenda głosi, że w 1464 roku Bernard Szumborski, okrutny rycerz, został tu otruty przez odważną mieszkankę, która dodatkowo podpaliła basztę.
W środku baszty kryje się muzeum archeologiczne. Kościół świętego Jakuba Starszego i świętego Mikołaja to dawna perła franciszkanów. W 1255 roku zakonnicy w brązowych habitach przybywają do grodu nad Wisłą, niosąc wiarę i pokorę. 3 lata później fundują klasztor, a w XIV wieku wznoszą tę gotycką świątynię. Prezbiterium powstaje po 1326 roku, korpus nawowy wznosi się dumnie, a konsekracja w 1346 roku czyni ją sercem duchowym miasta. To trójnawowa hala z prosto zamkniętym prezbiterium i smukłą sygnaturką, kryjąca freski, które malują historię świętych, od mistycznych wizji po codzienne cuda. Przez wieki służył mnichom, aż do 1806 roku, gdy Prusacy skasowali zakon, a budynek stał się gimnazjum. Zespół klasztorny Sióstr Miłosierdzia to miejsce pełne tajemnic i historii. Założony w 1266 roku przez cysterki, sprowadzone przez biskupa Fryderyka i mistrza krzyżackiego, szybko stał się ostoją duchowości. W XV wieku cysterki odeszły, a ich miejsce zajęły benedyktynki. Kryzys nastał w XVI wieku, gdy reformacja wstrząsnęła zakonem. Ale wtedy wkroczyła Magdalena Mortęska, wizjonerka, która wstąpiła do klasztoru i zreformowała go, czyniąc centrum kongregacji benedyktynek w Polsce. Od 1821 roku klasztor trafił w ręce sióstr miłosierdzia, które niosą tu pomoc ubogim. W zespole klasztornym mieści się m.in. gotycki kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. Na wzgórzu przy ulicy Dominikańskiej pod koniec XIX wieku wzniesiono neogotycką wieżę Ciśnień, ceglaną konstrukcję o wysokości ponad 31 metrów. To nie była zwykła budowla, tłoczyła wodę aż na 4. piętro, rewolucjonizując życie mieszkańców, bo Chełmno miało wodociągi już od 1842 roku, jako jedno z pierwszych miast w regionie. Witajcie w sercu Chełmna, na malowniczym rynku, który od wieków bije jak puls tego miasta zakochanych. Rynek w Chełmnie jest jednym z największych w północnej Polsce. To prostokątny plac o wymiarach ponad 111 na 156 metrów, otoczony kolorowymi kamienicami, których fundamenty sięgają XIII wieku. To serce miasta zakochanych, gdzie handel kwitł od czasów Krzyżaków, a ulice wytyczono według idealnego pręta chełmińskiego, miary, która obowiązywała w setkach miast. Te gotyckie domy kupieckie pod numerami 5 i 6 z ich tajemniczymi reliktami szepczą historię o hanzeatyckich kupcach, którzy tu handlowali zbożem i bursztynem. Wokół rozbrzmiewają echa rozkwitu z XIII i XIV wieku, gdy Chełmno dołączyło do Hanzy, stając się bramą handlu między wschodem a zachodem. Dziś to miejsce pełne uroku, otoczone murami miejskimi, z basztami jak Panieńska czy Prochowa. Renesansowy ratusz w Chełmnie to prawdziwa perła architektury. W XIII wieku Chełmno, lokowane na prawie chełmińskim przez Krzyżaków, szybko potrzebowało siedziby władz. Pod koniec stulecia powstał gotycki ratusz, dwupiętrowy budynek z salą sądową, wagą miejską i więzieniem w piwnicach. Tu ważono towary, obradowano i wydawano wyroki, czasem nawet z użyciem tortur, ale największa metamorfoza nadeszła w renesansie. W XVI wieku przebudowano go z włoskimi wpływami, dodano bogato ozdobioną attykę, elegancką wieżę z zegarem
i barokowy hełm w 1721 roku. To jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Kolejna rozbudowa w XIX wieku nadała mu obecny kształt. Najciekawszy skarb? Na zachodniej ścianie wmurowany jest pręt chełmiński, oryginalna miara długości z czasów krzyżackich, ponad 4 metry i 32 cm. Służyła do mierzenia sukna, działek ziemi czy szerokości ulic. W hełmie miały one dokładnie 2,5 pręta. To relikt średniowiecznego handlu i prawa. Dziś ratusz to siedziba Muzeum Ziemi Chełmińskiej, gdzie eksponaty ożywiają burzliwą przeszłość, od Krzyżaków po II wojnę światową. Symbol dumy Chełmna, elegancki, tajemniczy i pełen legend. Za chwilę usłyszycie krótki fragment hejnału Chełmna, który jest grany z ratuszowej wieży codziennie na 2 minuty przed godziną 12. Jest to pieśń Wisła Ignacego Danielewskiego, patrioty pomorskiego, napisana podczas odbywania kary w twierdzy Wisło-Ujście w 1863 roku. Na ulicy Rybackiej 2 stoi neogotycki gmach Poczty Polskiej, wzniesiony w latach 1882-1884 za czasów pruskich. Ceglany kolos z wieżyczkami był centrum komunikacji. Tu sortowano listy, telegrafy czy paczki. Czas na kościół archipresbiterialny w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwany Farą. W XIII wieku krzyżacy budują tu drewnianą świątynię, ale w latach 1280-1320 wznoszą potężny ceglany kościół w stylu gotyckim z wysokimi sklepieniami i strzelistymi wieżami. W 1501 roku dodano północną wieżę, a całość stała się wzorem dla katedry w Królewcu. Największa atrakcja? Relikwie świętego Walentego, patrona zakochanych. Przeniesione tu w XVII wieku czynią Chełmno polskim walentynkowym rajem. Od 1649 roku to też sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła to gotycki klejnot z XIII wieku zbudowany przez dominikanów. Początkowo było to skromne oratorium rozbudowane dla niesymetrycznej bazyliki z wąską nawą północną. Fasada posłużyła za wzór katedry warszawskiej. Od 1829 do 1945 roku kościół służył ewangelikom, dziś jest znów katolicki. Deptak na ulicy Grudziąckiej to serce średniowiecznego Chełmna, który bije rytmem wieków. Wyobraźcie sobie XIII wiek. Zakon krzyżacki lokuje Chełmno na prawie chełmińskim w 1233 roku, tworząc szachownicowy układ ulic. Grudziącka staje się główną arterią, bramą do handlu i przygód. Wąska, brukowana promenada o szerokości zaledwie 12 metrów i długości niespełna 300 metrów, biegnąca prosto od tętniącego życiem rynku na wschód aż do bramy grudziąckiej. Dawniej prowadziła wprost do Grudziądza, stąd jej nazwa. Idąc deptakiem, mijamy eleganckie kamienice, jak ta pod numerem 36, barokowo-rokokowa perełka z XVIII wieku, przebudowana z gotyckiego oryginału. Tu handel kwitł w czasach Hanzy, a mury obronne z basztami jak Panieńska czy Prochowa szepczą o oblężeniach
i rycerskich legendach. Otoczony przez odrestaurowane, kolorowe kamienice z fasadami pełnych detali, deptak tętni życiem. To miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennością, idealne na romantyczny spacer w mieście zakochanych. Przed wami stoi brama grudziącka, strażniczka tajemnic XIII wieku. W drugiej połowie XIII stulecia zakon krzyżacki wzniósł tu potężną wieżę obronną. Główny wjazd do miasta, otoczony głębokim rowem i strzeżony zwodzonym mostem. To nie była zwykła brama, służyła też jako surowe więzienie miejskie. Ale los lubi niespodzianki. W 1694 roku zamiast mostu dobudowano renesansową kaplicę, perłę architektury, która uratowała bramę przed zniszczeniem w XIX wieku, gdy inne bramy padły ofiarą modernizacji. Dziś, łącząc gotyk z renesansem, stoi dumnie jako symbol niezniszczalnej historii Chełmna. Przy dawnych murach obronnych kryje się park miniatur zamków krzyżackich, 9 wiernych miniatur w skali 1:30 od potężnego Malborka po warownię Zbierzgłowa, Grudziądza, Kurzętnika, Papowa Biskupiego, Pokrzywna, Radzenia Chełmińskiego, Rogoźna oraz Torunia. Przy Alei 3 Maja wznosi się neoromański kościół Matki Bożej Częstochowskiej, dawny bastion pruskiego garnizonu, zbudowany w latach 1874-1875 z cegły. Początkowo służył protestantom, ale po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku stał się polskim kościołem wojskowym.